Powstanie pałacu przypada na czas ścisłego przestrzegania zasady Purda. No, uwaga, Powiedz, co to uwaga. jest? Powiem, ale czekam aż zjesz to. Ale ja się boję. Dobra, dajesz. Pierwszą część dnia, jeżeli chodzi o zwiedzanie, mamy już za sobą. Jesteśmy z lekka wypompowani. Mówiąc kolokwialnie, wypluć. Dokładnie. Mamy za sobą Amberford i studnię schodową. Tak. Obie rzeczy nam się podobały. A teraz przyjechaliśmy troszkę podładować akumulatory. Irek pije oczywiście podwójne espresso, a ja piję herbatę imbirową z miodem. Jest przepyszna. Jest tak mocna, że oczy z orbit mi włażą, ale jest przepyszna. A co ciekawe, to jesteśmy w tym miejscu po raz trzeci. Kawa mi bardzo smakuje. Jest wyjątkowo dobra. No, bo wszelkiego rodzaju kawy jakieś są gdzieś na ulicy z termosu, no to powiem szczerze, to takie picie błota trochę z termosu, no to obrzydliwe. A tutaj jest przepyszne. Odnośnie ceny, ile płacimy za podwójne espresso, podwójne, ale takie naprawdę podwójne, dość duże jak na espresso, mocne, trzepie równo i za herbatkę 360 półki. aha, podwójne espresso i herbatka ginger 360. No to tyle. A co tam u Was, kochani? Napiszcie w komentarzu, jak Wam się podobał Amberford. Amber. Chciałem powiedzieć Amber Gold, ale nie, Amberford. Ty, Ambergord, to ty lepiej zostaw w spokoju. I teraz tak, jedziemy do hotelu za chwilę. Chwilę odpoczniemy, doładujemy baterię w telefonach, wymienimy kartę SD w kamerze. No i co? No i tyle. I przed nami długa część dnia, też zapewne aktywna w mieście gdzieś. A jutro od rana znowu będziemy coś zwiedzali. A dzisiaj to już znając życie, to na pewno się poszwędamy gdzieś po mieście. Może coś zjemy, bo chyba jesteśmy z lekka głodni. No, także tyle, na razie. Matka mówi, że to jest pomidorowa w tym wiadrze. Nie, tak optycznie to bardziej wygląda na gulaszową, ale no, nie, przestań. No. Od razu wszystko się cofa. Cofka? No, Niewątpliwie. Co to może być? No. Nawet nie wiesz, a później może to jest nalewane do pani Puri, co? Wszystko możliwe. No. Chociaż nie. Bo ten sosik, ala taka zupa pani Puri, ona jest jaśniusieńka. Taka prawie przezroczysta. Nie jest taka. No tak, tak. No zobaczymy, co tam dalej się dzieje. Przejście przez bramę piękną, ozdobioną. Jedno, co zauważyłam tutaj, No. w Dżajpurze, to są gołębie. Masa gołębi i oni je dokarmiają. To samo było pod Amberford dzisiaj, jak byliśmy. Tam były tysiące gołębi. Tak. Nie zwróciłeś uwagi? Wróciłem, widziałem oczywiście. I tu jest to samo. Tam, Chodź. wszędzie. Idziemy, tu. Beatka, dalej. O, chodź, bo moja Beatka jest głodna, tak? Głodna jesteś bardzo, Beatka. Nie chcecie jeść? Kurna, bo ja jestem głodny. India. India, Sorry. tak. Welcome. Now Russia, Poland. Poland, Yes. oh, very beautiful country. Nice people. Very good country. Ja. Gdzie jesteś, bo mi Tutaj. zaginiesz. Nie, tam tak A możesz mi, zaginę. Beatka, powiedzieć, co oni tu sprzedają? Dla ptaków właśnie. Oni to tutaj kupują i wysypują gołębiom. A widzisz? Pięknie. Szukamy jakiejś knajpy, takiej, której można by chociaż trochę zaufać i coś jeść. Bo jest już 18, dochodzi 18,
A my od rana nic nie jedliśmy. Znaczy do śniadania jedliśmy, a potem piliśmy kokosa. No nie było kiedy. Może wypijemy tu kokosa, zobacz jakie Ja duże. już dziękuję, To ja jednego już nie kup, chcę. ja wypiję. Tak? Tak. Właśnie sobie kupiliśmy jednego kokosa, żeby się napić i zepsute, skwaśniały jakiś, ohydny. Po prostu obrzydliwy. Pierwszy raz był taki obrzydliwy kokos. Matko, co będziesz jadła? Pani Kormer, czyli po prostu Kormer, doczytałam się i prosiłam zresztą nawet, Żeby to nie było ostre. żeby to nie było ostre, tylko łagodne. Po prostu mordę wykrzywiami w drugą stronę. Aż mi się język, kurde, flaszka A wląkła. tutaj nam przynieśli, ja zamówiłem specjalność Rajasthanu. Bardzo taka solidna porcja, mniej maślana, bardziej przyprawowa. Miejmy nadzieję, że będzie smakowało. No i cóż, bierzemy się za jedzenie, bo stygnie, co No bardzo. tobie to na pewno będzie smakowało, bo to, wiesz, oczy dookoła głowy orbitują i uśmiech się też poszerza o 360, więc to... Popijesz kolą, będzie git. Matka, zobacz jaki ładny budynek. Ten na rogu? Tak, po drugiej stronie. Ładny, bardzo tak, ładny. mocno oświetlony. Taka architektura zarąbista, nie? Idziemy zobaczyć co tam jest, bo to nie wiem czy to nie jest jakieś centrum handlowe. Szwarcmydło i powidło. Ja przed chwilą Państwu mówiłem, że to prawdopodobnie jakieś centrum handlowe. A nie, właśnie się dowiedziałem, że to jest świątynia. A teraz mamy świątynię z bliska. No my tam raczej wchodzić nie będziemy. Trzeba buty zdejmować. Także odpuścimy sobie. Irek powiedział, że nie wejdziemy? Co to znaczy nie wejdziemy? Dlaczego mamy nie wejść? Weszłam. Zobacz, jaka cwana, jak wywala te śmieci. No, cwaniura. Idziemy dalej. O, zajebiste te placuchy. Zobaczymy, co panowie tu mają. To fajnie wygląda. Samosa, jest. O, jest samosa. O, bardzo dobre. This is long to me. No, Inside is potato masala. bardzo dobry chlebek. Czuć dużo przypraw, wyrazisty smak. Chleb, very good. Thank you. Yeah. Ireneusz już coś tam zobaczył, już będzie próbował. Ja już widzę, że to jest tłuste, aż kapie. I słodkie jak cholera. Ale generalnie bardzo dobre. Tak? To daj spróbować. No i jak? Ulepek pierwsza klasa, nie? To jest trochę podobne do naszej oponki. Takie ciastko. Tak, wiem. Oponka. Tylko że nasza oponka to jest pikuś tłuszczowy w porównaniu z tym. Tak. Jest to owszem dobre, ale za tłuste i Ty- nawet dla mnie za słodkie. Ja ci powiem tak, żeby nie kamera, to byś powiedziała to bardziej wyraziście. Nie wnikaj, dobra? Okej. Dobra, hej. Masz pani puri? Tak, mam pani pióry, Puri. puri. No, To będzie pierwsza degustacja. no uwaga, Powiesz, co to uwaga. jest? Powiem, ale ty czekam aż zjesz to. Ale ja się boję. Dobra, dajesz. Dziewczyny się z ciebie śmieją. To czekaj. Ale chyba więcej nie chcę. No, A bo to są różne, Tak, różne. On ci ró- daje różne. Różne smaki, wiem. Tak, tak.
A te pani... Pierwsze było najgorsze, drugie lepsze, a to? No, uwaga. Najlepsze? A to najlepsze. No widzisz, bo to są takie kulki robione z mąki pszennej durum i to w ogóle to jest 6 smaków tego. Ja zjadłem 3. No właśnie, ty zjadłeś 3 i tak naprawdę to nie wiesz jakie. Czułem mango. Mango? Tak. Tak? Chyba W środku czasem są ziemniaki, ciecierzyca, cebula i przyprawy, a ta zalewa, która jest, to jest woda z tamaryndowca, proszę, widzisz? mięty i chili, bo pani to równa się woda. Powiem tak, pierwsze było niedobre, powiedziałbym 2 na 10, tak. a drugie było 4 na 10, a ostatnie 7 na 10. Tak bym O, to no to ocenił. duża różnica. Ostatnie było bardzo dobre. Okay. No dobra, to teraz zapłacimy, żeby pan nie pomyślał, że go chcemy tutaj jakoś oszukać, tak, skroić, no tak. Dobra. Tutaj siedzi bardzo dużo ludzi, znaczy bardzo, ale dużo ludzi i panowie rozdają jedzenie. Najprawdopodobniej to są albo bardzo biedni ludzie, albo w ogóle bezdomni. Bezdomnych ludzi jest tutaj mnóstwo. Multum jest. Multum, tak. I oni rozdają jedzenie. No przykro, no nie będziemy tam podchodzić. Idziemy dalej. Halo, halo? No i już kończymy dzisiejszy dzionek. Dzień? Bardzo udany. Tak, oczywiście, zdecydowanie tak. Właśnie czekamy na tuk-tuka, jedziemy już do hotelu, bo powiem szczerze, jesteśmy z lekka, mówiąc delikatnie, wypompowani. Ja bym tak tego nie ujęła. A ja? Bardziej dobitnie? Ja bym powiedziała, że jesteśmy bardzo wypompowani. Daliśmy sobie trochę czadu dzisiaj. Tak. Najpierw Amberford, później ta studnia schodowa, a później żeśmy łazili po uliczkach, szwendaliśmy się, zaglądaliśmy do sklepików różnego rodzaju. A jutro na kolejny dzień zwiedzania. Prawda? No bo to już jeszcze chyba 2 dni nam zostało w Jaipurze, nie? No tak, jeszcze 2 dni, więc musimy je dobrze wykorzystać, żebyśmy jak najwięcej mogli zobaczyć, żeby nam się udało jak najwięcej zobaczyć. Aplikacja, czekamy na taksówkę. Uber działa również w Indiach. O, wyłączyło się. A nie oszukiwał. Mówił prawdę. O, jeszcze raz. Uber działa również w Indiach. No dobrze, to trzymajcie się. Trzymajcie się zdrowo, dbajcie o siebie. Tak. Widzimy się jutro. Pałac Wiatru w Jaipurze to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Indii. Wzniesiony w 1799 roku na polecenie Maharadży, i przepraszam, ale nie pamiętam jak on się nazywał, przyciąga swoją niezwykłą formą i misterną fasadą, przyciąga właśnie uwagę. Zbudowany z czerwono-różowego piaskowca, pod wpływem słońca w różnych porach dnia zmienia odcień. Powstanie pałacu przypada na czas ścisłego przestrzegania zasady Purda, czyli to była system izolacji kobiet od życia publicznego. Dotyczyło to zwłaszcza arystokratek, żon, córek, konkubin władcy oraz dam dworu, jak także innych kobiet z wyższych sfer. Były one zobligowane do zasłaniania twarzy, unikania kontaktu z obcymi i pozostawania w zamkniętych pomieszczeniach pałacowych. Co oznaczało w praktyce niemal całkowite odcięcie od świata zewnętrznego. I właśnie w tym kontekście nabiera sens ta niezwykła architektura Pałacu Wiatrów. Ta wschodnia elewacja, którą widzimy przed nami, tworzy taką 5-piętrową ażurową ścianę złożoną z 953 niewielkich balkonów i okien.
Ta gęsta perforacja pozwalała kobietom obserwować codzienne życie Jaipuru i ludzi, którzy tutaj przechodzili na procesje, na targi, na święta. Natomiast one pozostawały całkowicie niewidocznymi dla przechodniów. Pałac stawał się tak naprawdę takim oknem na świat, które pozwoliło patrzeć, ale oczywiście nie będąc widzianą. Z wyższych kondygnacji rozciąga się też widok na historyczne obserwatorium astronomiczne oraz na część Starego Miasta. Ta lekka, niemal koronkowa konstrukcja fasady sprzyjała naturalnej cyrkulacji powietrza, dzięki czemu we wnętrzach panował przyjemny chłód, nawet w bardzo upalne dni, które są typowe dla klimatu Rajasthanu. I to właśnie taki ten nieustający ruch powietrza nadał budowli jej nazwę, czyli Pałac Wiatrów. I tutaj widzimy pałac od środka. Z zewnątrz ikona miasta, a tutaj galerie, dziedzińce, po których kiedyś poruszały się królewskie kobiety. A teraz poruszają się zwykłe kobiety, ale mogą się poczuć po królewsku. Tutaj mamy dziedziniec z góry, kochani. No powiem szczerze, że myślałem, że tu będzie odrobinę więcej do zwiedzenia. A ty? Czyżbyś był zawiedziony? Odrobinę tak. Znaczy szkoda, że się nie możemy dostać tam właśnie do tej wąskiej fasady, tej głównej. A tam jest pozamykane. Tam jest pozamykane wszystko. Także szkoda, no. Ale tak w środku, no ładnie to bardzo wygląda, no. Ale myślałem, że tu jest coś więcej do zobaczenia. No ale okej, jest jak jest. Nie marudź. Tam na górze to widać, to jest jedna z 3 twierdzy chroniących Jaipur. Kochani, to właśnie przez takie okienka damy wyglądały na Jaipur. Batka, wyjrzyj sobie, jesteś w końcu damą. Ale to co, kurde, to są takie małe te okienka, że tam nos by mi tylko blasł, nic więcej. Ale nie będziecie widać, a to o to chodzi. Prawda? No. No i tutaj za dużo też nie widać. Chociaż tam niektóre były, kilka było troszkę większych. I te są już trochę większe. Tak. I mają ładne te witraże porobione. Ja myślę, że Takie kolorowe. to większe to są dla tych, które miały większą głowę. Myślisz? No to powiem Ci, że kierunek całkiem niezły. Nie wpadłabyś na to, co? Nie, absolutnie, co Ty? Powiem Ci, Beatka, że z zewnątrz z ulicy wygląda zdecydowanie bardziej efektownie. Całe to piękno, najpiękniejszy widok jest właśnie z zewnątrz na pałac. Zgodzisz się ze mną? Przeważnie są 2 oblicza wszystkiego. Idziemy, znaczy wychodzimy. Okej. Samosa. Tak, to taki trójkątny pieróg. Ponieważ ja mam sos, to oni mi to pokroili. W środku ziemniaki, cebula, przyprawy. No, tak, dobre. O matko kochana, ale byśmy oberwali. Reklama się przewróciła. No dobrze, że krok dalej byśmy dostali w głowę. Dobrze, nieważne. Jesteśmy w Pałacu Miejskim, zwanym także jako City Palace. Znajduje się on w samym sercu różowego miasta, czyli w Jaipurze. Więcej na temat Pałacu Miejskiego w Jaipurze dowiecie się w kolejnym odcinku.